Ciągnik już o własnych siłach tutaj nie wjechał do warsztatu. Generalnie przyjechał na problem z uruchomieniem silnika, ale widać ciśnienie 8 atmosfer. Tyle jest w układzie pneumatycznym na warsztacie, a tu się aż normalnie gotuje. Są jakieś drobne elementy powbijane w tłok. O, tutaj na przykład. Tutaj są jeszcze... Coś tutaj wpadło i latało sobie po silniczku, bo i troszeczkę dziurek narobionych w tłoku. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie Podgórnym. Ciągnik Fendt 936, 2010 rocznik. Przebieg nieduży, bo tam około 6700 z jakimś malutkim haczykiem. No i tak jak widać, tutaj nawet przewody zostały jeszcze nieodłączone. Ciągnik już o własnych siłach tutaj nie wjechał do warsztatu. Generalnie przyjechał na problem z uruchomieniem silnika, więc ściągnięty z lawety. I tutaj tak przy pomocy troszeczkę trzeba było jakoś kierować z placu do warsztatu, więc założyliśmy sobie przewody hydrauliczne i drugim ciągnikiem był wpychany, żeby go tutaj ustawić. Problem z uruchomieniem i faktycznie, chociaż klient mówił, że tam po jakiejś długiej walce ten ciągnik udało się uruchomić, natomiast no, tu próbowaliśmy i niestety nie udało się, więc stwierdziliśmy, że trzeba go wepchnąć. Wymontowaliśmy układ wtryskowy, no bo takie pierwsze podejrzenie jakby na układ wtryskowy, ale prawdopodobnie to nie do końca też jest układ wtryskowy, ale na pewno przy tym przebiegu, chociaż wtryski prawdopodobnie już były sprawdzane, bo jakieś tam były oznaczenia na wtryskiwaczach, no to na pewno nie zaszkodzi komuś, jak się wtryskiwacze sprawdzi i ewentualnie wyreguluje, ale tutaj mamy pomiar ciśnienia w cylindrach, no i jak widać tylko na czwartym nam się udało uzyskać więcej niż 20, bo 23, a powinien mieć 30, a tak mamy wszędzie poniżej 20. Jest jakiś tutaj postęp, przeregulowaliśmy zawory, bo oczywiście były za ciasno, więc ktoś tutaj wcześniej przy tym ciągniku coś robił, no i zawory na pewno były za ciasno ustawione. W tej chwili po regulacji zaworów to ciśnienie nam tutaj troszeczkę jakby wzrasta, ale też szału nie ma. No i zrobimy teraz, właśnie już mam tutaj ostatni cylinder do sprawdzenia pomiaru i jak go przemierzymy, to będziemy więcej coś widzieć. Dodatkowo oczywiście taką drugą metodą sprawdzenia kondycji silnika czy komory sprężania jest sprawdzenie szczelności, a to też pokażemy za chwileczkę, jak to tam można to sprawdzić i czym się kierować. Więc w zasadzie teraz został nam 6, czyli w dojcu jest tak, że pierwszy cylinder jest od strony koła zamachowego, bo tam jest rozrząd, natomiast 6. cylinder mamy przy wentylatorze silnika, przy chłodnicy, zupełnie odwrotnie. O, i tu już kolega mi teraz podał. No jest poprawa jest znacząca, można by powiedzieć, bo mamy, tak dla porównania, tu sobie położymy dwa obok siebie, to będzie ładnie widać. No to teraz na pierwszym mamy 23, na drugim 23, na trzecim aż nam się 28 udało uzyskać, czwarty mamy 29, przepraszam, tu jest 26, tu jest 27, na piątym mamy 24, no i na szóstym 26, no może tam 6,5. No, jednak brakuje jeszcze troszeczkę i myślę, że tutaj problemem prawdopodobnie będzie głowica, bo jeżeli te zawory były zbyt ciasno ustawione, no to tak na 99% teraz gniazda nie trzymają, bo były wypalone. No i mamy taki stan, jaki mamy, także tutaj trzeba będzie, kurczę, głowicę zdjąć i zobaczymy, co dalej, no bo same wtryski, myślę, że nawet jak się je tutaj dobrze zrobi, że będzie problem z odpaleniem. Chociaż klient mówi, że moc niby miał. Pytanie to jest też względne. My go niestety nie zmierzyliśmy, no bo go nie szło uruchomić na hamowni, a taki był plan, że zmierzymy go przed naprawą i później po naprawie, natomiast no tutaj przed tą naprawą nie szło tego zmierzyć, no bo ciągnika za żadne skarby nie szło uruchomić, a w tej chwili dodatkowo w tym ciągniku będziemy tutaj już zaczęliśmy
się przymierzamy do naprawy usunięcia wycieku z siłownika układu kierowniczego, to też w tych modelach taki trochę słabszy punkt, zwłaszcza jak ciągnik chodzi z nawigacją. Ten tutaj nie ma nawigacji, co prawda, ale jeżeli to chodzi z nawigacją, to siłowniki układu kierowniczego no troszeczkę dostają, mówiąc kolokwialnie, po dupie, no bo on cały czas tam pracuje w tym krótkim przedziale, zakresie i tam się wycierają. Raz, że pierścienie siadają, ale też nieraz sami tłoczysko potrafi się wytrzeć. Mamy też jeszcze wyciek z siłownika. Tu teraz jest to umyty ten ciągnik, bo umyliśmy go sobie, żeby tu nie było brudu i się wszystko robiło. Siłownik tylnego podnośnika do uszczelnienia, no ale mówię, najważniejsza rzecz to w zasadzie poprawienie czy naprawa tego układu, żeby szło ten ciągnik odpalić. Tutaj mamy elementy zdemontowane z układu paliwowego. Troszeczkę jest tutaj niepokojący ten, może nie widać, ale może troszeczkę widzieć taki brązowawy osad wewnątrz tego oczka na przewodzie. No co by można sugerować, że albo zbyt dużo bio, albo coś się w paliwie działo i w zasadzie po paliwie to powinno być czyste, a tutaj też troszeczkę takie osady są. No i właśnie te rzeczy trzeba zawsze kurczę obejrzeć 3 razy, tak samo tu i w tej śrubce przelotowej też widać jakiś taki osad, także być może i to przyczyn tu mogły być nie jedna, a 2 i tak prawdopodobnie będzie, że raz, że słabe ciśnienie sprężania, gdzieś jest jakaś ewidentna nieszczelność, a druga rzecz no to układ paliwowy, który też prawdopodobnie, no ale to się okaże, oddaliśmy i pompy i wtryskiwacze do sprawdzenia, no i wtedy będziemy mieli dokładną już wiedzę, pewność, co trzeba tutaj z tym ciągnikiem zrobić, żeby to chodziło tak jak powinno być. Tu się bąbli, widać nieszczelność przy sprężarce powietrza, no ale to jest do opanowania. No i teraz mamy tutaj zegar do sprawdzenia szczelności. No i teraz widzimy, że ta sprawność na tym cylindrze jest dosyć słaba. O, tutaj musimy wyregulować. Na 100% powinno zejść. I teraz powiedzmy, że układ jest sprawny. Robimy pomiar. No i w zasadzie no dosyć mocno tutaj to spadło według tego zegara, to tutaj sprawność na tym cylindrze to jest w granicach 15%, a reszta gdzieś tam sobie ucieka bokiem. Można oczywiście tym samym przyrządem sprawdzić, tylko tutaj to będzie dosyć kłopotliwe, bo najlepiej jak sobie już kolektory zdjęte. No i tu mamy pełen przepływ, no i gdzieś tam też te powietrze sobie zeszło, nie ma 100%, czyli gdzieś ubytek powietrza ewidentny jest i to możemy tutaj sobie sprawdzić, którym to powietrze by uciekało, no ale troszeczkę tam trzymało, jeszcze tragedii nie ma, no ale to mówię, to on też tam powyżej 26 na tym 6 miał, więc powiedzmy, gdyby tam wszystkie były w granicach 28, to byśmy tutaj nie szukali dziury w celu, natomiast pewne za ciasne zawory spowodowały też uszkodzenie tych, zbyt małe luzy na zaworach spowodowały uszkodzenie gniazd zaworowych, no i to trzeba będzie tutaj zdjąć, no bo jak już tutaj przyjechał ciągnik, no to zrobić go połowicznie, go oddać, no troszeczkę by było może nie fair, zresztą daleko dosyć przyjechał, także tutaj jak już mówię, jest na warsztacie, to trzeba to dokładnie sprawdzić i ustalić. No, gdyby tam tylko głowica była do roboty, to tragedii nie będzie, no chyba, że coś tam więcej się wydarzyło, no ale to będziemy widzieć, jak się rozbierze dalej. No, zdemontowaliśmy głowicę z ciągnika, no i tak na cylindrach tutaj dosyć ładnie, czysto. Tak wygląda, jakby ten silnik ktoś wcześniej już naprawiał. Zresztą też tutaj faktycznie brakowało gdzieś jakiejś śrubki, czyli gdzieś ktoś tutaj rozbierał i chyba było robione, bo tak patrząc po tulejach, to no nawet bardzo ładnie wyglądają jak na te 6000, szczerze mówiąc. Trochę nagaru jest, ale no to tam nagar w tym układzie, kurczę, tutaj możliwy, że jest. Natomiast gorzej wygląda głowica
Więc być może to był taki tam krótki, szybki remont bez robienia głowicy. Zaraz zobaczymy tutaj na głowicy. Głowica jest wymontowana i no i może tutaj spróbujemy dmuchnąć powietrzem. Zawardaję na tym zmywacz i jak się to dzieje, no można to sprawdzić, zalać do kanałów, będzie przeciekało, albo no właśnie tutaj taką troszeczkę odwrotną metodą pokażemy, jak to wygląda. Zobaczymy, co się dzieje. Dobra, ty tam zalewaj, a ty tu już dmuchaj. Żeby w powietrze nie wylecieli tylko. No. O. Jak widać, na pewno na sących tutaj nie trzyma. No, sorry, tak, wydech. Bo myślę o jednym, a na sące będzie gorzej. Za dużo powietrza bokiem ucieka. Weź na ten następny cylinder. Tu jest... No, ale widać ciśnienie 8 atmosfer. Tyle jest w układzie pneumatycznym na warsztacie, a tu się aż normalnie gotuje. No więc 30 w życiu nie utrzymie. No, ewidentnie trzeba głowicę zregenerować. No i zobaczymy, co to damy do zakładu, do szlifierni i zobaczymy, jaki ciąg dalszy tam z tą głowicą nam wyjdzie. No, nie wiem, czy będzie widać, ale tutaj faktycznie ktoś tą głowicę już robił, bo nie wiem, dlaczego sobie poznaczył zawory i tak w koło właściwie, bo pierwsza tutaj kropeczka, tu są dwie, tu na tym też są dwie kropeczki, trzeci cylinder, ale tak tu to jedna strona, a potem tutaj następna, no tak troszeczkę, nie wiem, dookoła jechali, trochę dziwny system, no ale widocznie ktoś tutaj coś już przy tym silniku naprawił i to chyba stosunkowo niedawno i teraz już tutaj, no wydawałoby się, że dołu nie trzeba będzie ruszać, ale kto wie, czy jednak nie trzeba ruszyć. Nie mieszać, nie? Widać tutaj rolkę popychacza, to co dosyć często boli te silniki Deutza i niestety tu zaczynają się ryski pokazywać, więc kurczę, trzeba wszystkie chyba będzie trzeba wywalić. Zobaczymy jeszcze, jak tam wygląda wałek rozrządu, ale jeżeli wałek rozrządu będzie też nosił jakieś ślady, to kurczę, będzie trzeba cały silniczek wyrzucić, a nie tylko głowicę. To jest ta pierwsza. No i to kurczę właściwie Po tym to naprawił kiedyś. dopóki chodzi, to chodzi, ale no tutaj coś już się z tym silniczkiem dzieje. Właśnie tutaj po tych popychaczach widać, nie jest to dobrze, niestety. I chyba właściciel nie będzie zbytnio zadowolony, bo kurczę, to taki remoncik silnika to już niestety trzeba liczyć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Gdyby założyć, że się coś dzieje z wałkiem rozrządu, ale no, zobaczymy. Ale tam nie widać, nie, tego wałka. Tak No musiało to- być tam jakieś tak fajnie na zbliżenie. No to zbliżyć to się można. No nie wiem, czy coś tak. Nie, to tam nic się nie zobaczy, tak kurczę, kamerą się na pewno nie zobaczy, a trzeba faktycznie zobaczyć, jak ten wałek tam rozrządu wygląda i wywalić wszystkie rolki i będziemy widzieć, co dalej. Także no, sytuacja rozwojowa i chyba się tak szybko go jednak nie zdąży naprawić, no chyba, że tylko podleczyć, no i z powrotem, no ale to zobaczymy, jaka tam decyzja będzie klienta w tym zakresie, no bo to trzeba też popatrzeć przede wszystkim na no, dzisiaj finanse, tak, bo tutaj jednak bez uzgodnienia taki duży remont zrobić, to się dosyć kurczę może być ciężko.
Niestety tutaj sprawdzamy ten silniczek i tak troszeczkę nas zaniepokoiło. I teraz nie wiem, czy to widać. Na piątym, i tam lampę, bo mi tutaj Rysa jest na tyle głęboka. no, jest rysa z góry do dołu, tak jakby coś wpadło albo pękł pierścień. No i teraz można mieć tutaj różne hipotezy, tym bardziej, że na czwartym cylindrze, tak jak widać na tłoku, są jakieś drobne elementy powbijane w tłok. O, tutaj na przykład, tutaj są jeszcze, coś tutaj wpadło i latało sobie po silniczku, bo i troszeczkę dziurek narobionych w tłoku, ale też coś jest, jakiś element zbity. Być może coś sypnęło się z turbosprężarki, bo turbosprężarka wygląda, jakby była nie aż tak dawno wymieniona, no ale ta rysa tutaj, no teraz może będzie lepiej widać. No tak Jest wyczuwalne. no ale teraz to ja widzę latarkę, o ten jest, sposób. nic nie widać, bo jest teraz jest idealnie, widać tą rysę z góry na dół, dosyć głęboka i tylko na tym jednym cylindrze, więc pytanie, co się wydarzyło. Znaczy troszeczkę tak jakby... Ale i na tym cylindrze tutaj na pierwszym też są takie delikatne, ale to nie jest wyczuwalne jeszcze, tylko są widoczne ślady. Daję tę latarkę, bo mi tutaj latarką zasłaniasz. Chcę pomóc, ale kurczę przeszkadza. No co za... No nie chcę, ale No, muszę. no. I te kurczę... Ale tutaj nie są głębokie, natomiast ta jest tutaj dosyć... To jest tu okrutne. No, pod paznokciem to normalnie to czuć. I teraz tak, no... Ryzykować i zamknąć oczy i udawać, że nie widzę, czy jednak trzeba będzie ten silnik cały rozebrać. No ale to ja myślę, że najbardziej rozsądnie będzie, jak właściciel tego ciągnika tutaj przyjedzie zobaczyć na własne oczy, jak to wygląda. Na pewno jedna rzecz jest pewna, głowicę trzeba zrobić, natomiast co do dołu, no to tutaj decyzję by trzeba już chyba jednak przedyskutować z właścicielem, no bo to też dosyć mocno wzrosną koszty, chociażby samej robocizny, no bo ten silnik wymontować, rozebrać to niestety nie jest 5 minut. No i troszeczkę tutaj się może niestety nazbierać pieniążków do zapłaty. No a wiadomo, że jak zacznie się rozbierać, to. No i chcąc nie chcąc trzeba będzie tutaj wtedy kilkadziesiąt tysięcy wpakować w ciągnik, no, żeby chodził i żeby mógł normalnie pracować. No tak to niestety kurczę wygląda. Chociaż mówię, to jest troszeczkę dziwna sytuacja, no bo przynajmniej ten obecny kierownik gospodarstwa twierdzi, że tutaj nic przy ciągniku nie było robione, a mamy wątpliwości, no bo tak jak tutaj nawet zauważyliśmy, ten element do głowicy był nieprzykręcony, więc ktoś tutaj coś robi, zresztą po głowicy widać, że była znaczone zawory i na pewno my tak nie znaczymy zaworów, więc to na pewno nie my robiliśmy tutaj tą głowicę przynajmniej, a pytanie, czy coś tam więcej nie było robione w silniku. No i teraz tak to kurczę, no jak po kimś gdzieś coś trzeba zrobić, no to niestety to różnie potem bywa. No, turbosprężarka, jak widać, niedawno założona, za dużo nie popracowała. Także te ślady na tłokach to prawdopodobnie elementy z turbosprężarki, ale jest już jedno miejsce, gdzie takie elementy mogą wylecieć, gdzie się czasami zapomina, a to właściwie przy przeglądzie i to po 4000 w zasadzie to jest takie obowiązkowo, żeby wymienić tutaj zaworek przy chłodnicy EGR-u, no ale tu już rozkręcamy, żeby zobaczyć, czy jest w całości, czy to coś z niego poleciało, bo to też tak mogłoby się zdarzyć. Tu widać, że ten zawór jest w porządku cały, natomiast tak i tak trzeba go wymienić, bo na pewno jeszcze nigdy nie był tutaj wymieniany ten zawór. No mówię, jest ryzyko, że to się też może do układu dostać, no i wtedy też może gdzieś tam na tłok wpaść, ale no to ewidentnie nie z tego miejsca, a myślę, że z tej wcześniejszej turbosprężarki, no bo tak jak mówię, tutaj ta jest nowa. Myślę, że ten ciągnik na tej turbosprężarce to on za długo nie popracował i pewnie coś się z niej posypało wcześniej i wpadło do układu ssącego silnika.